Kraina ognia i lodu, czyli Islandia, marzenie każdego podróżnika. Polecana dla tych, którzy nie boją się zimna i deszczu oraz nie potrzebują słońca na wakacje. Spędziliśmy tam tydzień i jest to za mało, żeby zobaczyć wszystkie ciekawe miejsca, ale wystarczyło na przejechanie drogą krajową nr 1, która biegnie dookoła Islandii, prowadząc do najważniejszych atrakcji. Prosto z lotniska pojechaliśmy odebrać zarezerwowanego wcześniej kampera. Mały i skromny, ale moim zdaniem ten sposób podróżowania po Islandii pozwala lepiej poznać ten kraj, poczuć magię tutejszej przyrody, wręcz wtopić się w nią. Kampery są tutaj bardzo popularne i kempingów dla nich jest mnóstwo. Zlokalizowane w ładnych miejscach, z kuchnią, sanitariatami, czasami są wręcz bajkowe. Oddalone od świata, z drewnianymi domkami, z trawą na dachu, blisko wodospadów i gejzerów. Kamper daje poczucie wolności. Można zostać wszędzie tak długo jak się chce, w ciągu dnia zjeść szybki obiad, wysuszyć rzeczy, czy też ogrzać się rumem. I tym maleństwem objechaliśmy Islandię dookoła, zatrzymując się w najciekawszych miejscach. Pierwszym punktem, do którego dotarliśmy, był aktywny od marca 2021 roku wulkan Fagradalsfjall. Tak, język islandzki jest trudny i nie umiem tego poprawnie wymówić. W każdym bądź razie wulkan znajduje się około 30 km od Reykjaviku i na kilka miesięcy przed naszym przyjazdem było o nim bardzo głośno. W telewizji pokazywano turystów urządzających tam pikniki i smażących kiełbaski nad ogniem. W rzeczywistości tak to już nie wyglądało. Unoszące się gazy i zagrożenie spadającymi bombami wulkanicznymi spowodowało, że wyznaczono tu strefy zagrożenia i do wulkanu nie można było podejść zupełnie blisko. Trzeba było wspiąć się przez około godzinę na górę i oglądać go z daleka. I tak fajne uczucie. W końcu niecodziennie jesteśmy w takim miejscu. Z daleka wszystko jest zamglone, ale widać, że wulkan zieje ogniem. Pewnie ładniej byłoby w nocy, ale w lipcu na Islandii są długie dni, więc musielibyśmy trochę poczekać. Wracając, chodzimy po nie do końca zastygłej lawie. Tu już trzeba uważać, bo cały czas unosi się z niej dym i co kawałek nagle doznaje się parzenia w stopę, czyli jednak cały czas gdzieś tam w głębi coś się tli. W drodze na kemping mijamy konie islandzkie. Zostały one tu przywiezione w X wieku przez wikingów. Odosobnienie wyspy i warunki klimatyczne spowodowały, że konie nie chorują, są wytrzymałe, odważne i uważane za najczystszą rasę konia na świecie. W miejscowości Hveragerði pod ulicami płynie wrząca woda i wiele domów ma w piwnicy swój własny naturalny basen. Miejsce znane jest z gorącej rzeki Reykjadalur i nie mogliśmy się doczekać, kiedy do niej dotrzemy. Ruszyliśmy ubrani w rzeczy przeciwdeszczowe. Miał to być trekking trwający godzinę i kończący się kąpielą w bajecznej rzece. Od samego początku padało, jednak potem dołączył do tego silny wiatr, a deszcz zaczął padać poziomo i na końcu zmienił się w śnieg. Ścieżka przepiękna, ale zrywało z nas peleryny i byliśmy kompletnie mokrzy. Dotarliśmy na miejsce, zrzuciliśmy z siebie mokre ciuchy, ale po szybkim zanurzeniu była jeszcze szybsza ucieczka. Woda była lodowata. Tak to bywa z gorącymi rzekami.
Kolejna perełka to wodospad Seljansfoss, jeden z pierwszych wodospadów, na który trafiliśmy jadąc dalej po Ring Road. Woda spada tu z 60-metrowego klifu i największą jego atrakcją jest kamienista ścieżka za wodospadem. Trzeba się nastawić na kolejną kąpiel, bo wiejący wiatr rozbryzguje wodę na turystów przechadzających się ścieżką. Pomału przyzwyczajamy się, że cały dzień chodzimy mokrzy. Nie ma sensu się przebierać, bo co chwilę dostajemy nową porcję wody. Taki urok tego kraju. Skogafoss to kolejny wodospad, który ma 25 metrów szerokości i 60 metrów wysokości i jak opisują przewodniki, słynie z często pojawiającej się tutaj przy słonecznej pogodzie tęczy. Przy naszym deszczu nie było mowy o żadnej tęczy, ale sam wodospad piękny, nawet przy brzydkiej pogodzie. Viki Myrdal to mała miejscowość ze sklepikami i stacją benzynową oraz górującym nad miastem małym, urokliwym kościółkiem. Przyjeżdża się tutaj, aby obejrzeć dwa kolejne nietuzinkowe miejsca. Czarną plażę Reynisfjara i płaskowyż Dyrtholej, o ile dobrze wymówiłam. Czarna plaża Reynisfjara to jedna z najpiękniejszych, ale i najbardziej niebezpiecznych plaż świata. Zimne fale pojawiają się nagle, znikąd i potrafią zgarnąć nawet dorosłe osoby. Plaża pokryta jest bazaltowym żwirem ozdobionym rozbijającymi się białymi falami Atlantyku. Na brzegu widać bazaltowe formacje skalne, które przypominają organy. Stworzyła je lawa, która stygnąc pękała linijnie i tak powstało prawdziwe dzieło sztuki. Te wystające z oceanu skały to Reynisdrangar. Są to bazaltowe głazy, które wystają ponad wodę na 60 metrów. Według lokalnej legendy podczas jednej nocy grupa trolli miała transportować statek w stronę lądu. Nie zdążyły jednak wykonać zadania w nocy i pierwsze promienie słońca zamieniły trolle w głazy. Plaża jest bardzo oryginalna i nagrywano na niej sceny do filmu Gra o Tron. Płaskowyż Dyrtholej to skalisty półwysep z powulkanicznymi klifami i wyłaniającymi się z oceanu licznymi formacjami skalnymi. Poza tym, że okolica jest ładna, to osobiście najbardziej chciałam tu zobaczyć Maskonury, ale nie udało się.
Kanion Fjaðrárgljúfur. Dobrze, że nie muszę używać tego języka na co dzień. W każdym razie ten kanion to najpiękniejszy kanion Islandii. Ma on 100 metrów głębokości, 2 km długości i powstał na skutek erozji powodowanej przez przepływającą przez skały wodę spływającą z lodowców. Wzdłuż kanału prowadzi pieszy szlak, z którego można oglądać piękne widoki. Uważa się, że kanion uformowany został podczas ostatniej epoki lodowcowej, czyli około 9000 lat temu. W 2015 roku Justin Bieber nagrał tutaj teledysk do swojej piosenki I'll Show You, co podwoiło liczbę turystów odwiedzających to miejsce. Park Narodowy Vatnajökull to bardzo spektakularne miejsce, w którym możemy oglądać jezory lodowca, góry, wodospady i inne bajkowe twory. 80% parku zajmuje największy lodowiec Islandii, Vatnajökull. Ma on powierzchnię 7800 km². Jeden z jego jęzorów to Svinafellsjökull. Jest biało-błękitny, na wierzchu pokryty czarnym popiołem pochodzącym z erupcji wulkanicznych. W parku są piesze szlaki umożliwiające oglądanie go z dołu i z góry. Lodowiec topi się i jego kawałki pływają w jeziorze, które powstało ze stopionego lodu. Z tego miejsca widać także najwyższy szczyt Islandii, którego nazwa jest chyba tak samo trudna jak jego zdobycie. Hvannadalshnúpur mierzy 2109 metrów nad poziomem morza. Wodospad Svartifoss, zwany też Czarnym Wodospadem, zachwyca ciemnymi bazaltowymi filarami, które w fantastyczny sposób udekorowały jego ściany. Sześciokątne kolumny powstały ponownie na skutek pęknięć stygnącej lawy. Wodospad był inspiracją dla wielu artystów. Kościół Hallgrímskirkja w Reykjaviku, który odwiedziliśmy nieco później, został zaprojektowany na wzór tego właśnie wodospadu. I kolejna atrakcja parku, laguna lodowcowa Jökulsárlón, jest następstwem topnienia wspomnianego wcześniej lodowca Vatnajökull. Powstała około 65 lat temu w wyniku stopniowego cofania się lodowca w głąb wyspy. To tu olbrzymie kawałki lodu z trzaskiem odrywają się od jego czoła i powoli przesuwają w kierunku Atlantyku. Część z nich nie jest w stanie wypłynąć z laguny i pływa po jeziorze. Porozrzucane bezwiednie na wodzie lodowe góry przyjmują niezwykle kształtne rozmiary i kolory. Te świeżo oderwane są błękitne, te nadtopione białe, a z czasem stopniowo szarzeją i pokrywają się czarnym pyłem wulkanicznym. Tuż obok Jökulsárlón znajduje się diamentowa plaża. Wielkie bryły lodowca wypływające z jeziora do oceanu stopniowo topnieją, po czym są wyrzucane przez fale i lądują na czarnej plaży. Przezroczyste jak szkło i mieniące się lodowe odłamki wyglądają na niej niczym diamenty. Seyðisfjörður to miasto założone w XIX wieku przez norweskich rybaków. Znajduje się ono nad spektakularnym fiordem, jest pełne kolorowych domków i otulone górami. Ma się wrażenie, że czas się zatrzymał, ale znowu trafiliśmy na ulewny deszcz i porządnie zmarzliśmy, a więc wycieczka była krótsza niż planowaliśmy.
Wodospad Detifos ma 100 metrów szerokości i około 45 metrów wysokości. Jest jednym z najbogatszych w energię wodospadów Europy. Prawdziwy potwór. Panuje tu ogromny hałas i unosi się gęsta mgła. W 2012 roku wodospad Detifos wystąpił w jednej ze scen w filmie Prometeusz Ridleya Scotta. Kilkaset metrów poniżej Detifosa znajduje się trochę mniejszy wodospad Selfos. Nieco przytłoczony potęgą swojego kolegi, położony w kanionie, nie ma takiej energii, ale za to jest bardziej malowniczy. Przenosimy się w obszar jeziora Mywatn. Oj, tutaj się dzieje. Z daleka wita nas unoszący się z ziemi dym i specyficzny zapach. Pierwsza atrakcja to krater nazywany kraterem do piekieł, który powstał po wybuchu wulkanu Krafla w XVIII wieku. Islandczycy kiedyś wierzyli, że ukryte są pod nim wrota do piekła. Do piekła może nie prowadzi, ale nieziemski kolor ma. Obszar geotermalny Hverir to teren, na którym energia pochodząca z wnętrza Ziemi uwalnia się na zewnątrz w przeróżnych postaciach. Przyjmuje przy tym formy stożków, kopczyków, szczelin, kałuż czy sadzawek. Syczy, bulgocze, kipi i paruje. Pluje błotem. Jak w diabelskiej kuchni. Z zamkniętymi oczami też się tutaj trafi. Jak czujemy zapach zgniłych jajek, znaczy jesteśmy na miejscu. I can't wait, a first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Grotagia to jaskinia schowana w skałach z ażurowym sklepieniem i gorącą wodą. Była kiedyś popularnym kąpieliskiem, ale w latach 80. woda wzrosła w niej do ponad 50 stopni i zaprzestano kąpieli. Wodospad Godafoss, zwany też wodospadem bogów, jest ściśle związany z historią wyspy i przejściem Islandczyków na chrześcijaństwo. Jak głoszą stare legendy, w momencie, gdy pogański kapłan zdecydował o przyjęciu przez kraj chrześcijaństwa, pozbył się wszystkich bożków, a ich posągi wrzucił do Godafossu w symbolicznym akcie nawrócenia. Wodospad Godafoss ma kształt podkowy i spada 3 kaskadami z wysokości od 9 do 15 metrów. Uważany jest za jeden z najbardziej spektakularnych wodospadów Islandii. Hvitserkur to 15-metrowy głaz bazaltowy w północno-zachodniej Islandii. Skała ma 2 dziury u podstawy, dzięki czemu wygląda jak smok lub dinozaur, który pije wodę. Miejsce jest oblegane przez miłośników fotografii, którzy godzinami ustawiają się, aby złapać głaz z każdej strony i w odpowiednim świetle.
Reykjavik to najbardziej na północ wysunięta stolica i pierwsze miasto na Islandii, które zostało zasiedlone przez Wikingów w IX wieku. Bardziej przypomina małe, przyjemne miasteczko niż stolicę jednego z europejskich państw. Kolorowe, niskie domki, żadnych drapaczy chmur, korków, hałasu. Mnie osobiście podoba się. Spędziliśmy tam 2 godziny, co wystarczyło na przejście uliczkami. W centrum miasta znajduje się jezioro Tjorn z postmodernistycznym ratuszem w tle. Ten biały, skromny budynek to gmach rządu, zalicza się do najstarszych budowli miasta. A to pomnik Ingulfura Arnarssona, pierwszego osadnika na tych ziemiach. Główny tęczowy deptak prowadzi z centrum do kościoła Hallgrímskirkja. Przy nim widać sporo sklepów, restauracji, galerii. Kościół Hallgrímskirkja wzorowany jest na wspomnianym wcześniej już wodospadzie Svartifoss. Ma 73 metry wysokości i jest najwyższym budynkiem w Reykjaviku oraz symbolem miasta. Terminem Złoty Krąg określa się najpopularniejszy szlak turystyczny przy Reykjaviku. Jego główne atrakcje to Park Thingvellir, obszar geotermiczny Haukadalur z gejzerem Stokkur, wodospad Gullfoss, wodospad Foxafoss oraz krater Kerit. Lokowaliśmy się na kempingu w Dolinie Haukadalur, która słynie ze swoich właściwości geotermalnych. Mamy tutaj kolejną diabelską kuchnię, w której znajdują się gejzery, gorące źródła, czyli zbiorniki, w których gotuje się woda, baseny błotne z gotującym błotem i fumorale, czyli wyziewy ziemne, z których wydobywa się para o zapachu siarki. To tutaj znajduje się gejzir, ojciec wszystkich gejzerów. Od niego wzięła się nazwa gejzer. Kiedyś strzelał na 80 metrów, ale niestety od pierwszej połowy XX wieku jest już nieaktywny. Mały gejzer chyba w ogóle nie strzela i jest tylko kociołkiem z gorącą wodą. Za to młodsze dziecko gejzira Stokkur daje prawdziwy pokaz. Wybucha co kilka minut i strzela na 25-30 metrów. Czasem wybuchy są małe, a za chwilę znowu wysokie, potężne. Oglądaliśmy go cały wieczór i następnego dnia z samego rana ponownie. Cudowny spektakl. Wodospad Gullfoss, czyli Złoty Wodospad. Na początku XX wieku chciano na nim zbudować elektrownię wodną, ale ówczesny właściciel terenu odpowiedział, że nie ma zamiaru sprzedawać przyjaciela. No i chwała mu za to. Kolejny wodospad to Faxafoss. Jest mały i mniej oblegany przez turystów, co pozwala na chwilę relaksu.
Park Thingvellir to miejsce bardzo ważne historycznie i geologicznie. To tutaj już od 930 roku zbierał się parlament Althing, uznawany za najstarszy istniejący parlament. W tym miejscu stykają się też dwie płyty tektoniczne, euroazjatycka i północnoamerykańska. Stąd też na tym terenie obserwuje się dużą aktywność sejsmiczną i wulkaniczną. Cały tutejszy krajobraz przeplatają liczne szczeliny, a największą z nich jest wąwóz Almanagia, który wyznacza wschodnią granicę płyty północnoamerykańskiej. Jego całkowita długość to około 7,5 km. Wąwóz Almanagia to historyczne miejsce zgromadzeń islandzkiego parlamentu. Najważniejszym miejscem obrad była skała praw, na której szczycie zasiadał przewodniczący parlamentu. W miejscu prawdopodobnej lokalizacji skały praw powiewa dziś islandzka flaga. Ten zbiornik wodny to basen Topielców. Topiono w nim kobiety oskarżone o cudzołóstwo, dzieciobójstwo czy niemoralność. Dalej można spotkać też inne miejsca, w których ścinano głowy czy palono czarownice. Mały XIX-wieczny kościółek stoi w miejscu pierwszej kaplicy zbudowanej w XI wieku tuż po przyjęciu chrześcijaństwa przez Islandię. Niedaleko znajduje się letnia rezydencja premiera Islandii złożona z 5 połączonych ze sobą budyneczków. I tak wyglądała nasza tygodniowa przygoda. Sama droga A1 to prawie 1400 km, jednak łącznie z dojazdami do różnych punktów pokonaliśmy ponad 2000. Na pewno jeszcze wrócimy do Islandii, bo bardzo nam się podobało i zostało dużo miejsc, których jeszcze nie zdążyliśmy zobaczyć.